Myśleliśmy, że już ją rozgryźliśmy. Że wiemy, jak nawigować po Gruzji. Gdzie jest pięknie, a gdzie dziko. U Żguli pasowało idealnie. Wszystko, czego się spodziewasz, jest dokładnie tam, gdzie powinno być. A potem pojechaliśmy w miejsce, które nie pasowało do niczego. Bez gór, bez ludzi, bez znaków. Park Narodowy Waszlowani. I właśnie tam dołączył do nas nasz syn, Grzegorz. I wtedy pojawiło się pytanie, czy te trasy terenowe nie są za trudne na jego pierwszą offroadową przygodę. Skoro niektóre wypożyczalnie samochodów terenowych nie zezwalają tutaj przyjeżdżać. Czy zachowujemy się odpowiedzialnie jako rodzice? Czy to jest dobry pomysł? Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki, dziką przyrodę. Od połowy maja podróżujemy w stronę Kaukazu, odkrywając po drodze mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W tym odcinku zapraszamy do Żguli versus Waszlowani. Ikona Gruzji kontra jej najdzikszy zakątek. Jedno dało nam pewność i poczucie kontroli, a drugie poczucie wolności. I żeby je poczuć, musieliśmy zmierzyć się z naszymi wątpliwościami. Czy podejmujemy właściwe ryzyko jako rodzice? U Żguli miejsce, które widzieliśmy milion razy na zdjęciach. Jedna z najwyżej zamieszkałych wiosek w Europie. Czujesz to od razu. A te kamienne wieże to nie dekoracja do zdjęć. One tu stoją od średniowiecza. I kiedy na nie wchodzisz, to masz wrażenie, że czas w Żguli zatrzymał się w epoce mieczy. Muszę powiedzieć, że super jest pospacerować sobie po tych uliczkach w Żguli, bo ta wieś jest ewidentnie zatrzymana w czasie. Spodziewam się, że tu się dużo od wielu, wielu setek lat nie zmieniło. Pokazuje ta wieś, jak kiedyś mieszkano pewnie w jakichś innych wioskach średniowiecznych. Trochę ludzi, niby turystycznie, a jednak wciąż prawdziwie. To jest właśnie Żguli. Piękne, ale bez większych zaskoczeń. To Gruzja, która nie musi niczego udowadniać. Po prostu jest jaka jest. Za Żguli zaczyna się dolina pod najwyższym szczytem Gruzji – Szacharą. Ten szczyt wznosi się ponad 5000 metrów nad poziom morza. To jeden z najwyższych szczytów w całym Kaukazie. I właśnie tam jedziemy. Na dziki camping w jej cieniu. I jeszcze nie wiemy, że będzie to ostatnie miejsce tej podróży, gdzie wszystko wydaje się pod kontrolą. Nastał nowy dzień. Miejscówka okazuje się niezwykła o każdej porze dnia. Pora przywitać nowy dzień pod białymi szczytami Kaukazu. Z widokiem na ścianę Bezengi, najdłuższy i najwyższy masyw górski w Wielkim Kaukazie. Lodowiec Szachara to nie jest zwykły kawałek lodu. To gigant, który ma ponad 9 km długości. To tutaj rodzi się Iguri, rzeka, która zasila połowę Gruzji. Opuszczamy naszą miejscówkę. Wracamy do Żguli.
Trzeba się trochę pobujać, ale dla tego miejsca warto. Jak wszystkie miejsca, które mają najwyższy szczyt Gruzji, najwyżej położona miejscowość w górach, są one raczej turystyczne. Pora zjechać z głównych tras. Skręciliśmy w stronę Waszlowani. To moment, w którym Gruzja robi teleport i mówi: teraz jedziesz do Afryki. I tak trafiliśmy na sawannę. Mogłoby się wydawać, że jesteśmy w Afryce, bo tu jest samochód na safari, ale to nie jest Afryka, to jest Gruzja. W parku Waszlowani. Nasz syn to jego pierwszy prawdziwy wyjazd offroadowy. Ma prawo jazdy od roku. A my nie zdążyliśmy wcześniej sprawdzić tutejszych tras. I zamiast na łatwiejszą trasę wjeżdżamy na grzbiet. A tam trasa jest bardzo pochylona. Toyotka przechyla się nieprzyjemnie. Czy nasza wspólna podróż zakończy się dobrze? Wiatr i kurz. I ten rodzaj dzikiej przestrzeni, która wygląda jak miks Kenii z Arizoną. Są momenty, kiedy napięcie puszcza. 2 Toyoty, stare, opuszczone lotnisko. Ready, set, I my, ścigającym się na pasie startowym jak dzieci. I się zaczęło. Jazda po wyschniętych korytarzach, testowanie zawieszenia naszych Toyot. Pojawia się pytanie, czy damy radę dojechać do końca? Podobało się? No. Piaskowe kaniony. Zero ludzi. Zero infrastruktury. Tylko my i dzikość. Nie upał do domu. Turcja się przypomina. Ale ja się cieszę, bo ja wierzę, że nasz samochodzik po kąpieli w lodowcowej rzece właśnie schnie. Potrzebuję takiego klimatu. Potrzebuje najmniejsze cząstki jego, śrubki, mebelki, wszystko bardziej. Dedukuje. W Waszlowani nie masz pojęcia, co cię czeka. Za kolejnym zakrętem. Może to być piękny widok. A może to być kąpiel w rzece na granicy z Azerbejdżanem. Jeśli ktoś zapyta nas kiedyś, gdzie w Gruzji znaleźliśmy najwięcej wolności, to powiemy bez wahania: nie pod lodowcem. Tylko właśnie tam, na sawannie, z synem, w tej puste, w tym totalnie nieoczywistym kawałku mapy.
Czuję, że Grzesiu też łapie w bakcylach offroadowca. Także może jak założę rodzinę, będziemy wyjeżdżać w dwójkę, a może Krzyśka też się da radę zarazić. Takie 3 samochodziki terenowe jadą. O, to byłoby super. Pełnia szczęścia. Tak, jestem za. Cześć kochani, jesteśmy w gruzińskiej Afryce. Dojeżdżamy do regionu Alisebi. Krajobraz stworzony przez wiatr i deszcz przez miliony lat. Niesamowite formacje skalne, klify, kaniony, filary w kształcie piramid. Gorąco tu, przeraźliwie, wszystko sucho. Wiele milionów lat temu był tu ocean. Ale po prostu widoki takie, że wspomina nam się Afryka i nasze safari, które lata temu z dzieciakami robiliśmy tam. Co przed nami? Poczekaj, Grześ, sprawdzimy szlak. W prawo jest 8. Ciaczuna. Dobrze, w prawo gdzieś. Idziemy? Zerę po prawej. Godzinkę Czech, to samo jak my. W prawo, Gdzieś dobrze jesteś. na Czyczunę. Chyba, że tam trzeba było. Grzesio przyspieszył. Poczuł teraz. Grzesio, tak, Grzesio nam odjeżdża i tylko widzimy Poczuł chęć szybkiej jazdy. Byleby mu się tam nic nie stało. Weź spytaj się, gdzie on tak pędzi. Grzesiek, gdzie tak pędzisz? Roks. Ładna, ale dziura zawsze może być. Tu jakieś skały. Nie ma tego, za mną jest dziura i przede mną. No właśnie. Dzwoniłem. Wleciałeś w dziurę? Za mną jest mała dziurka. Zakrzysiłeś. Przede mną jest duża dziura. Czekaj. To pomalutku. To pomalutku. A masz low gear, czy nie? Masz low gear? O Jezu, ta duża. Ogromna dziura. No to czekajcie, naradźcie się, chłopaki. Trasa prowadzi wyschniętymi korytami rzek. Cieszymy się, że nie pada, bo w deszczu ugrzęźlibyśmy tu na amen. Zaczynamy rozumieć, dlaczego niektóre wypożyczalnie nie pozwalają tu przyjeżdżać wynajętymi terenówkami. Paliwo w pierwszym baku jest na wyczerpaniu. Tomek przyłącza na drugi bak. I nagle ten dźwięk. Kontrolka filtra paliwa. Po tej rzece to nie był dobry znak. Cześć kochani. No, dzisiaj w planach było zrobienie długiego offroadu na 140 km, ale niestety jak przełączyłem bak na zapasowy, to włączyła się kontrolka filtra paliwa. No i piszczy. Myśleliśmy, że mamy jeszcze 100 litrów, a nagle okazało się, że mamy końcówkę pierwszego baku. Jakby tego było mało, Toyota zaczęła odpalać, kiedy miała ochotę. Raz od razu, raz po chwili. A przed nami jeszcze 2 dni jazdy. Bez stacji, bez ludzi. I wtedy podejmujemy decyzję. Przerywamy nasz offroad. Więc musimy jechać do cywilizacji. Miejmy nadzieję, że tam znajdziemy jakiś serwis, który nam będzie w stanie usunąć tą usterkę. Takie rzeczy. Zabraliśmy Grześka w takie bezludzie, zastanawiając się, czy sobie poradzi. A teraz my mieliśmy problem.
I nagle on jechał pierwszy, a my za nim. Z piszczącą kontrolką i brakiem pewności, czy dojedziemy. Nagle spostrzegam samochód wojskowy. Nie wiem, dokąd jadą. Na naszych mapach nie ma tej drogi. Obstawiam. Fajnie mieć wojaków za zająca. Więc albo nas zaprowadzą do miejscowości, albo na swoją placówkę. A samotnych posterunków jest mnóstwo na granicy z Azerbejdżanem. Kiedy przyspieszają, my też przyspieszamy. To był ten moment, kiedy bardzo chcę wierzyć, że dobrze obstawiłam. W końcu widzimy pierwsze oznaki cywilizacji, Mężu, masz militarną obstawę do serwisu. a potem stacja na oparach. Jak się jechało? No dojechaliśmy. Teraz szukamy aniołeczku, mój kochany. Chciałam tych wojaków się spytać, ale się zmyli. Dobrze, Starlinka uruchamiamy i szukamy. Pomagają nam pracownicy stacji benzynowej. Tomek łamanym rosyjskim tłumaczy, co się stało. Rzeka, kontrolka, filtr. Я не могу выключить звука. Да? Это звук. Я не знаю, как может быть вода. Thank you! Pomagają nam znaleźć mechanika. Ale sprawdzi diagnostykę, mówi, że wszystko ok. I wykręca kontrolkę z deski. Dźwięk znika. Problem rozwiązany? Nie jesteśmy pewni. Хотим поехать по Шлювании. А, туда едете, да? Да? Я тут живу и ни разу не был там. О, это очень прекрасный парк. Я знаю, дети были, я не был. Klocki Lego. И у меня второй вопрос. 2 дня назад, когда я хотел включить машину, она не хотела включить. Не завелась? Не забылась. Я подергал Клеммы, аккумулятор. клеммы, и потом она двигала, но Я проверю. ждал, Посмотри. подождал, ладно, 1 секунду. Окей, хорошо. Да, и потом завелась. И... Видите? Она как никогда работает, никогда не... Да, это было 4 дня назад. Это стартер у вас портится, дорогой мой. Это стартер. Вот здесь он уже сгоревший немного, и контакты, хороших контактов нету. И он не берет хорошо. Окей. Ну а так будешь мучить, не надо клеммы трогать что-нибудь. Нет. Вот как я сделал. Быстро, и он сразу возьмет и заведется. Ale pokazał nam jeszcze jedno. Jak odpalić rozrusznik, kiedy ma gorszy dzień. Вот это стартер. Окей. А вот это кнопка. Кнопка, да. Вот это, вот она чуть-чуть не работает. Вот ты в воду когда заехал, Да. туда вода попала, и она у тебя испортила. Окей. Возьмешь что-нибудь и вот здесь сильно ударишь. Понимаю. И- А чтобы машина начала крутиться, чтобы он начал, вот она должна включать. Да, окей. Российский танк to jest czołg. I to mówią, mam 2 czołgi, z przodu i z tyłu. A oni tak patrzą, ale się tak dziwię, co? Idziemy znowu na stację, tankujemy pierwszy bak, drugiego nie będziemy używać. Coś nam mówi, że problem nie do końca jest rozwiązany, ale przynajmniej kontrolka nie piszczy. Wracamy na trasę. Już bez piszczenia. Z jednym pełnym bakiem, spokojniejsi, ale też bardziej pokorni. Martwiliśmy się, że ta awaria popsuje Grześkowi dzień, że to już będzie tylko stres i czekanie. A tymczasem on wrzucił wyższy bieg. Znał już tę drogę. Wiedział, gdzie może przyspieszyć. I to był jeden z jego ulubionych momentów tej wyprawy. Ta awaria nas nie zatrzymała. Po prostu zwolniliśmy, a Grzesiek przejął prowadzenie. I nagle to on pokazywał nam drogę.
wjeżdżamy coraz głębiej w Pantishara Canyon. Lubisz być pierwszy? Grzesiek nie tylko czuje się pewnie za kierownicą, ale już prowadzi nasz konwój. Światła nie ma tego. Jak powiedzieli mi rodzice, stawiamy wyzwania sobie. A syn Pokazujemy mu, że można robić rzeczy trudne. pokonuje te wyzwania jak po prostu Palcem. To miejsce ma swoją ksywkę – Miasto Jaskółek. Z powodu faktu, że na ścianach kanionu tysiące jaskółek buduje swoje gniazda. W parku Waszlowani jest sawanna, półpustynie, są żółwie, gazele, ogromne jaszczury, które wyglądają jak małe smoczki. Także klimaty są niezłe, afrykańskie. A 2,5 miliona lat temu żyły tutaj ogromne prehistoryczne słonie, które miały 5 metrów długości i 4 wysokości. Były bardzo, bardzo wysokie w porównaniu do aktualnie żyjących słoni w Afryce. Kanion Pantishara robi się coraz węższy, a my jedziemy dalej. I to, co jest wesołe, jest tu kanion niedźwiedzi, w którym podobno znaleziono kość takiego słonia. Nie wiemy, dlaczego się nazywa kanion niedźwiedzi, ani kanion słonia, ale poszliśmy na hajka. Grzesiek. Ale może w drugą stronę ten słoń. Syn nas przepędził po kanionie i kości żeśmy nie znaleźli. Także może wam się uda, jak to się będziecie. Wjechać do tego parku trzeba mieć pozwolenie i trzeba też wnieść opłaty za wjazd do parku. Nie są to jakieś duże kwoty, bo to chyba za 5 dni zapłaciliśmy 55 litrów, czyli jakieś tam około 20 euro niecałe. Więc nie jest to fortuna, a naprawdę warto, bo generalnie jest to park, gdzie spotkaliśmy najmniej innych samochodów. Ale z całej Gruzji, jak do tej pory, jest to najbardziej dziki, niedostępny i nieturystyczny park. Czyli naprawdę, jak chcecie poczuć bakcyla bezdroża gruzińskich i nie widzieć taksówek Mitsubishi pomykających z turystami, to tutaj. Jest coś lepszego niż takie miejsce na obiadek. Pod koniec dnia zrozumieliśmy, że Użguli zachwyca historią, a Waszlowani daje wolność.
taką surową, nieoswojoną, taką, którą czujesz w klatce piersiowej. Jeden kraj, a dwa światy. Po przejechaniu kanionu. Mama musiała teraz walczyć pod górę. Bez hamulca ręcznego nie jeździ się łatwo. Zawracanie. Ale najtrudniejsze trudne. odcinki, bo jechał Grzesio. To jest urodzony offroadowiec po prostu. Po tacie. No i po mamie. Bo mamusi 50-50. A może być. Patrzymy na pustkowie przed nami i zdajemy sobie sprawę. Nie chodziło tylko o krajobrazy. Chodziło o decyzje, które musieliśmy podejmować, o wątpliwości, które nas dopadały, o odpowiedzialność rodziców, czy nie przesadziliśmy. A jednak każda trudna decyzja, każdy moment niepewności sprawił, że poczuliśmy wolność. To była podróż, która zmieniła nasze tempo, nasze patrzenie na Gruzję i na nas samych. Myśleliśmy, że po tym wszystkim Gruzja już nas nie zaskoczy. Pomyliliśmy się. Najpierw Koruldi, zjawiskowe jeziora pod Użbą, instagramowa Mekka. Potem droga do Adishi, dzika perełka z Faneti, do której prowadzi offroad, zasugerowany przez czata GPT. Czy istnieje? Nie wiemy, ale musimy spróbować. Zapraszamy Was za 2 tygodnie na obejrzenie kolejnego odcinka.